Nie wyspałem się. Poszedłem spać, było po 2, a wstałem po 7. Nastawiłem sobie budzik, bo zamówiłem sobie śniadanie tutaj w hotelu. I ono jest między właśnie 7 a 9, jest już po 9. Więc nastawiłem budzik, mówię, muszę się zwlec za wszelką cenę i zjeść coś. Muszę zatankować paliwa, bo w tym wehikule, w którym się każdy z nas znajduje, on tak działa, że jak nie zatankujesz paliwa, to nie pojedziesz po prostu. I ja czuję, że tracąc codziennie ponad, w okolicach 1500 kilokalorii i to jeszcze tak jedząc różnie, jeśli chodzi o jakość, no to jednak potrzebuję tych dobrych rzeczy dla organizmu, żeby móc dalej jechać. Więc właśnie nastawiłem budzik, zwlokłem się z łóżka, też ciężko było, ale mi się udało. Dotarłem na stołówkę pierwszy. Wyszedłem ostatni, więc idealny obrazek podsumowujący. No ale pojadłem trochę owoców, jajecznicę nareszcie. Więc okej. Teraz raczę się kawą właśnie po 9. I zaraz ogarniam się i ruszam. Dzisiaj teoretycznie ostatni dzień ładnej pogody, ale te chmury się strasznie bełtają. Tutaj coś nie podoba mi się to. No i potem od jutra już jakieś przelotne deszcze, czy nieprzelotne deszcze, jakieś chmury, słońce, taka zmienna pogoda, ale to już jest pogoda tak zwana niestabilna, więc nie wiadomo czego się spodziewać. A dzisiaj, skoro ma być ostatni taki ładny dzień, mam nadzieję, że będzie, to właśnie chciałbym wykorzystać go jakby optymalnie i udać się tam, gdzie w sumie najbardziej mi zależy. Te miejsca zobaczyć w pełnej okazałości przy promieniach słońca, przy dobrym świetle i dobrze się przy tym bawić. Także dzisiaj zaraz ruszam, zaliczę sklep po drodze, kupię sobie dużo żarcia do plecaka i po prostu cały dzień będę siedział gdzieś w terenie, w plenerze, w górach, w krzakach, gdziekolwiek. A jutro, nie wiem, zobaczę, czy będę płynął promem do Bodo, czy jeszcze zostanę tutaj jedną nockę, może więcej, pod namiotem. Będę improwizować. Jest wtorek, nie wiem ile już tygodni minęło, 3 chyba, 4 teraz będzie szedł. Jak tu jestem, chyba, nie wiem, tracę rachubę, ale to chyba dobrze, o to chodzi. No, także biorę się do roboty.
Strasznie malutka ta wysepka. Tutaj widzę wszędzie takie stojaki do suszenia ryb. Między innymi do lutefiska, którego kiedyś próbowałem zrobić, ale wylądował w koszu, bo nie umiałem. Pani jakoś tu umieją przyrządzać tą rybę bydlaną. Chciałem zjeść coś, ewentualnie jakąś kawkę, ale tutaj od 17 dopiero otwarty, więc jadę dalej. Zresztą tutaj jest tak ciasno, że nie ma w ogóle działu do stanie. We're not in the frame. Wyruszyłem z parkingu i wybieram się na Rheinebringen, górkę tu przy miejscowości Rheine. Samochód tu jeszcze. Tam w oddali widać góry. A tu jest taka zatoczka. Oczywiście jest szczyt sezonu i jest dużo ludzi i wszystkie parkingi najbliższe są zawalone, więc trzeba zawsze wszędzie stawać kawałek dalej i przejść się do miejsca startowego, tam gdzie się zaczyna szlak. Ja trochę źle stanąłem, ale już sobie już dobra, bo stawałem po tej stronie góry, po tej stronie tunelu, ale jest jak obejść, nie jest źle. Zaczynamy. Jakieś
15 minut mi zajęło dojście tutaj z parkingu. Jezusicku, ale tu nuda. Już niecałe 5 minut, bo dopiero już mi się nie chce. Nie ma widoków, bo dookoła drzewa. Do góry też nie widzę za bardzo, bo ściana. Tylko schody i schody. Drożyzna, panie. Ostatnie metry na szczęście skończyły się schody, bo już mnie to zaczęło nudzić. Troszkę się tu zaczęło korkować. Niektórzy wolniej, niektórzy szybciej. Niektórzy nie wiedzą, co to robią. Nie ma takich. Jest tu trudno dla nich. No. A ja za jednym zamachem jestem z siebie dumny. Bez żadnego przystanku. Aż mi ciężko teraz policzyć, ile minut. ...33 minuty, 34. Bez przerwy. O. Ciężko. Muszę teraz trochę złapać tchu. Ale tętno 165 nie przekroczyło. Jeśli są na sekwencji, masz. Oh. Don't look down. Tu vois, ils suivent le différentiel de la même. Oui, non, mais il y a. Ok. Ah, questo là. Loro vanno. Direi adesso. Muszę patrzeć, gdzie idę, żeby się nie potknąć. Jak się potknę, to będę tak jak ta sprężynka, co się na schodach kładzie na samej górze i ona zjeżdża do samego dołu. Wolałbym uniknąć tego. Widoki były niczego sobie, całkiem ładne, ale nie lubię, jak jest dużo ludzi. Było dużo ludzi i znowu trzeba było czekać, jak się chciało zrobić zdjęcie czy nagrać coś. Tak samo ja się ustawiłem w jakimś tam miejscu, akurat nikogo nie było. Robię zdjęcie, coś tam nagrywam i widzę, już się kolejka ustawiła obok mnie. Już czuję presję, żeby ustąpić, bo ktoś inny też chce sobie zrobić. Nie moje klimaty. Ale no czytałem, że tutaj są schody. Dziewczyna na jakimś tam vlogu napisała, że blogu,
że schody są, ale nie do końca. Ja myślałem, że gdzieś tak z połowy. A tu prawie, że do samego końca, więc tu masa ludzi, którzy w ogóle nie chodzą za bardzo po górach, porwała się na te schody. Czy to w jedną, czy w drugą zaczęli umierać gdzieś tam po drodze. A potem jak już weszli, no to wiadomo, każdy chce zdjęcie, bo to jest szaleństwo tutaj. Jeśli chodzi o widoki, to już mieszane mam uczucia. Przede mną idzie jakaś parka i oni się w ogóle nie zatrzymują. Wydaje mi się, że tak jak ja, idą na jednego strzała. Tak, ja nie obiecuję, że mi się to uda. Czuję szczurki mocno. Ale spróbuję. Tak jak wszedłem na jednego strzała, to spróbuję zejść na jednego strzała. Zobaczymy. No i jestem na dole. Wyprzedziłem tą parkę, bo ta dziewczyna zaczęła rozciągać czwórki. Ja się wcale nie dziwię, bo cały czas naprężone. 26 minut schodziłem. No, tak. I wnioskuję, że to byli Włosi, bo raz język brzmiał trochę jak włoski, bo to pewnie był włoski, ale ja włoskiego nie znam, także tylko może mi się tak wydawać. Po drugie słyszałem słowo grazie. Po trzecie byli ubrani na długie spodnie i długie rękawy bluzy. Ja jestem na krótko, jest mi naprawdę gorąco. A po trzecie tej dziewczynie usta się po prostu nie zamykały. Cały czas po prostu całą drogę w dół gadała i ten koleś tylko przytakiwał albo jakieś tam słówko czy krótkie zdanie i ona cały czas gadała. To musieli być Włosi. Naba. Jest tutaj skrzyneczka do opłat, bo parking nie jest darmowy. Albo się wypełnia druczek i robi przelew, albo VIP-sem przez aplikację można zapłacić 50 koron, wpisując swój numer rejestracyjny samochodu i parkowanie jest już załatwione. Ja akurat mam VIP-sa, więc to sobie załatwiłem w moment. No i ruszam z kolejnego parkingu. Od tamtego miałem 10 minut drogi autem do tego tutaj. No i zmierzam właśnie na Munken. Nie wiem, czy mi się uda wejść, bo to jest dość trudna trasa i daleka i tak dalej. No ale zobaczymy, tak najwyżej coś mi nie pójdzie, to trudno. Może jutro, chociaż jutro. Nie chciałem odkładać tego na jutro, bo jutro ma już jakieś opady zapowiadają, może coś padać, więc wolę dzisiaj. No i jak to w podróży, największym problemem są o dziwo najprostsze sprawy typu siku, piciu, jeściu i tak dalej. No ja zjadłem śniadanie na hotelu. To było o 9, powiedzmy, że skończyłem. No potem zjadłem zupę rybną gdzieś tam na tych wysepkach, która była naprawdę super. Wow, czad. Najlepsza zupa rybna, jaką jadłem. No i teraz jest nagle godzina 18. A ja głodny jestem jak diabli, więc zaraz gdzieś tutaj sobie znajdę jakieś miejsce zaciszne. Usiądę i będę jadł kawki, które sobie kupiłem gdzieś spożywczym po drodze. Mam ich zapas spory, więc będę sobie dawkował. A póki co pogoda się trochę bełtając z chmury i tak dalej, ale nie jest najgorzej. Woda wyschła. Dziwne. A tam dalej widzę jakiś taki niby wodospad. Ciekawe, gdzie ta woda płynie. No nie zaczęło się jakoś najlepiej, bo idę i patrzę, gdzie ten szlak. Miał być skręt w lewo. Żadnego skrętu nie widziałem. Przeszedłem gdzieś ten skręt. Musiałem się wrócić
Jak się wróciłem, no to patrzę na jakaś jest pseudo ścieżka, nie wiadomo czy to jest to. Zacząłem iść tą ścieżką, okazało się, że tam się drzewo przewróciło. Więc żeby jakby ominąć to drzewo, praktycznie wróciłem w to samo miejsce co wcześniej. I na niepotrzebnie, no nie wiem, z 10 minut może jakby straciłem, więc bez sensu chodzenie w kółko. No nic, może teraz będzie lepiej. Muszę coś zjeść, bo mi się chce bardzo jeść. Tutaj jest jakiś taki czerwony piasek jak na Dzikim Zachodzie w westernach. Chyba tu zjem. Nawet tu nie wieje. Tak zrobię. Szamka. Coś zaczyna kapać. Ale ja wierzę mocno naprawdę w tych norweskich meteorologów, że dobrze wszystko przeliczyli, obliczyli, że się nie pomylili i że dzisiaj nie będzie padać. Chociaż dzisiaj. Wierzę w nich bardzo mocno. Tam jakby słońce tak gdzieś między tymi chmurami się chciało przebić, przedostać, przedrzeć. No, te chmury szczelnie zamknięte nie dopuszczają go do głosu. Może jak wejdę na górę, o ile wejdę, chociaż na chwilę coś tam wyjrzy, byłoby fajnie. No, a dzisiaj myślę, że będę sobie teraz robił generalnie często przystanki, bo już jestem zmęczony po tych wszystkich dniach, ostatnich zwłaszcza, że takie intensywne były. No i dzisiaj też już to ryten? Nie ryten, jak to się nazywało? Kurczę, już mi się mylą te nazwy, jasne gmin. Rheinebringen, przepraszam. Rheinebringen dało mi trochę w kość te schody i mój zegarek powiedział, że teraz mi się należy zasłużone 16 godzin odpoczynku. A ja zamiast odpoczywać idę jeszcze na wielgachną górę. Może mi to wybaczy. Muszę go uraczyć jakimiś dobrociami, łakociami. No, widać, że pada. Mamy brownie, mam czekoladę, mam jakąś kanapkę, mam wrapa z falafelem, rodzynki, batony. Będę się obżerał po drodze, uzupełniając utracone kalorie. Ojejku. Tylko nie to. Tu jest znowu jakaś zanikająca ścieżka. Jak zaraz mi zniknie z pola widzenia, to się poirytuję. Gdzie mam iść? Tu widzę ostatnie ślady i koniec. Żeby już tu nie zboczyć. Jest ścieżyna. Nie wiem jak to się stało, że nagle się skończyło. I zacząłem iść gdzieś w ogóle z czapy w jakieś bezdroża. Po czym dostrzegłem, że ona tutaj bokiem trochę idzie. Stwierdziłem, że no nie będę tam szedł na dziko. Wracam do ścieżki. Nie wracając zauważyłem, że są jakieś czyjeś ślady. Ktoś zrobił ten sam błąd co ja. Więc widzę, że nie tylko ja się na to złapałem, że pomyliłem trasy. O, jakiś łańcuch.
Może być śliska skała. Tę trasę i ten szczyt Munken polecił mi film, którego poznałem kilka dni temu. Mówił, że jest bardzo ładnie i że warto wejść. Chyba źle idę. No i więc go posłuchałem i jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praniu tej jego rady. Czy faktycznie warto się tu... Oj, zaczyna padać. Zaczyna padać, czy warto się fatygować na górę? O, może tak. Znowu łańcuchy. Co to takie śliskie te skały? Nie trzeba łańcuchów. A może jednak asekuracyjnie. Pada. Miało nie padać. Oj, oj, oj. Będą chyba nici z widoków. Przestało trochę padać. Teraz tylko tak pokapuje. Nie sądziłem, że użyję tej kurtki do celów innych niż przeciwwiatrowo. To jest deszczówka, a w tych czasach gdzieś na górze wiało, to jej używałem. I myślałem, że jak jutro ma padać w jakichś tam godzinach popołudniowych, tak sobie planowałem, że może wymelduję się z hotelu w oknie pogodowym, w dziurze pogodowej, jak nie będzie padać, może rozbiję namiot gdzieś, później niech sobie pada. No, ale musiałem wyjąć kurtkę. Ciepło jest, szedłbym bez kurtki, ale mam portfel, dokumenty, jakieś kluczyki od samochodu, inne bajery. Nie chcę, żeby przemokły. Mamy na plecaku pokrowiec, ale tutaj ta kurtka ma szczelne kieszenie, klejone szwy, suwaki, więc tu mam pewność, że nic mi nie zamoknie z tych najważniejszych rzeczy. I tak idę rozpięty w tej kurtce, bo mi ciepło. No ale myślę, że jak zatrzymam się, to momentalnie mi się zrobi chłodno, bo się ochłodziło, chociaż tyle. Wygląda jak glina, a nie skała. Ciekawy efekt. Nawet jak tu było suche, zanim zaczęło padać, to też tak wyglądało. Było tłuste. Ciekawe. Jeszcze nie dotarłem do celu, a już nie żałuję. Ale tu jest czadersko. Tej ścieżki, która jest tu pięknie wydeptana
udeptana, wyłożona jakimiś kamieniami miejscami. Nie ma na mapie w tej norweskiej aplikacji. Za to w tej norweskiej aplikacji są szlaki zaznaczone na mapie, gdzie nie ma ścieżki w ogóle i trzeba iść po prostu na krechę, na dziko, bez żadnych oznaczeń, bez żadnych śladów czegokolwiek, totalnie poza szlakiem jakby, ale według nich jest tam szlak. Ja nie wiem, jak to działa, nie oceniam. Trochę pokapuję. Nie chcę przestać. A mogłoby. No jest mokro, więc zrobiło się ślisko. Trzeba ostrożnie iść. Jaki ja jestem w ogóle wysokości teraz? 5,45. Jakieś jeszcze do góry sporo. 150 metrów. Dużo. Zależy od trasy. Może być pół godziny, może być godzina. Ojej, a jest godzina 21:11. Ja już jestem lekko przytyrany po wcześniejszych eskapadach. A zobaczymy. Jak będzie źle, to schodzę. Ludzik. Trochę by się przejaśniało. Kurde, tu jest pięknie, ja pieciu. Teraz mniej pada, a zaczęło wiać. Żeby nie było nudno. O, jeszcze daleko. Nie wiem, czy ja tam wejdę, tam wygląda bardzo groźnie. Najwyżej nie wejdę. Co? Prosta sprawa. Tak jak mówiłem wcześniej, perspektywa zmienia wszystko. Patrząc na to samo miejsce z dwóch różnych miejsc, z dwóch różnych punktów, z dwóch różnych odległości, wysokości, to samo miejsce może wyglądać zupełnie inaczej. I tak teraz widzę, że się ta końcówka Botejścia trochę zmienia w moich oczach. Ale nie wiem, nadal wydaje się bardzo strume to ostatnie podejście, chyba że z drugiej strony jest coś. Może się niedługo przekonam, jeśli tu nie padnę. Czy tam się w ogóle da wyjść? Czy to jest niemożliwe? Ten koleś, co tu przed chwilą biegł, to musiał być jakiś Terminator, albo android, albo cyborg. Niemożliwe rzeczy. Ja tu ledwo pełznę do góry. Stromo, ślisko. On tu zasuwał jak mały parowóz. Przegość. To wygląda kosmicznie. Koleś zbiega teraz. Co za dzik. Co za dzik. Doskalowany po YouTube. Hello! How you doing? Hilsen till alle. Yeah, Norge from Norway. Cheers. It's lovely up there. Okay. Great view over there. Yeah, insane. The pink lights. I'm going up there. It's ridiculous. Yeah, it's amazing. Tośmy sobie pogadali z gościem z Islandii. Tu
Tutaj sobie biegał. A w porządku, spoko, luzak. A ja zbliżam się powoli do celu. Ten pionowy szczyt, ja go teraz widzę trochę z innej perspektywy. To chyba nie jest ten Munken, o którym mówiłem. Munken jest tu wcześniej. A tamten jest kolejnym szczytem. Tam faktycznie nie da wejść, ma tylko jacyś skrzydlaci potrafią tam dotrzeć. To, co ja teraz widzę, to jest po prostu niemożliwe. To chyba mam Fata Morgana już. To już za dużo w samotności dni spędziłem. No już mi się chyba przed oczami mieli. Ja pierdziu. To jest jakiś kosmos. Dobra, wejdę na tego Munken i później się tu wrócę na podziwiać te widoki. Może zjem tam coś, bo jestem głodny. Jakie tam są szczyty. Trochę tu wieje, trochę pada. Jest zimno i trochę ślisko. Ale to sprawia, że jest trudno. Jeszcze większa ta satysfakcja, jeśli się wejdzie. Jakie tam są płaskie głazy, żebym tylko nie musiał po nich wchodzić. Już zjadę na dół jeszcze. Teraz zobaczymy, co tu jest. Nagrania to jest dobra rzecz, bo jakby mi się coś stało, to przynajmniej służby będą wiedziały, o co chodziło, kogo szukać i co on robił. Nie no, żartuję. Taki joke. Tam gdzieś jest Rheinebringen, na którym dzisiaj byłem. Nie wiem, który to. Trzeba szukać. O, jestem na szczycie. Trochę tu zimno. Według mapy. Jest to najwyższy szczyt Norwegii Północnej, jaki zdobyłem dotychczas. Jestem z siebie dumny. Widoki są zacne. Nie wiem, jak ta góra się nazywa, ale jest naprawdę szalona. Nie wiem, ile ma też wysokości. Nie chce mi się mapa załadować. Tu słaby zasięg jest. Jak tu wieje. O, ślisko. Szalona, naprawdę. To jest jakiś obłęd ta góra.
Nie, chyba jest tam, mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Ale wielka, kurde góra. Wow. Dobra, zrobię zdjęcie i zmykam tam. Schowałem się za skałą, żeby założyć bluzę. Bo miałem kurtkę samą na koszulkę. A tutaj zimno się już zrobiło. I trochę potrzebuję warstwy docieplającej, a ja mam krótkie nogawki, więc jak widać trochę mi się zimno robi. No dobra, teraz jak założę i kurtkę i bluzę, to już powinno być spoko. Mam jeszcze rękawiczki w plecaku, jak coś. Mam jeszcze buffa. Mam jeszcze kaptur, nawet 2 w bluzie i w kurtce także. Mam jedzenia dużo, tylko muszę zejść niżej, żeby zjeść, bo tutaj za bardzo wieje i jest zimno. Jak może jak obczaję te widoki, to wrócę tutaj i tutaj zjem, bo tutaj taka skała jest. Wrażenie jest takie, jakby zaraz miała spaść. Tutaj jest całkiem przyjemnie. Chyba tak zrobię. Tam pójdę, nagram coś i zrobię zdjęcie i przyjdę tutaj zjeść. O, ruchowe głazy. To jest jakiś obłęd po prostu. Jasny gwint. Wow. Wow. Jest sztos. Dobra, zjadłem pół kanapki i zdecydowałem, że śmigam na dół. Bo po pierwsze jest już późno. Jest... która jest? 22:16. Więc jest już późno. Po drugie jest zimno. Po trzecie ja mam daleko do auta. Więc jak zdążę przed północą, to będzie cud. I może będę coś podjadał po drodze. Trochę jakby teraz się spokojniej zrobiło. Gdzie tu ten szlak jest teraz? Takie mam pytanie.
No nie, no tutaj po prostu gdzie człowiek nie spojrzy, to są jakieś kosmiczne rzeczy. Masaker. Nie no, mega kozackie jest to miejsce, naprawdę. Muszę temu Finowi przyznać, że dobrze naprawdę mi doradził i miejscówkę wybrał. On sam też zacnął, naprawdę. Jakbym go spotkał, to bym mu ścisnął dłoń. Chociaż nie, jak mu ścisnąłem dłoń, jak się żegnaliśmy. Także no, tak się stało, że być może wiedziałem, że mi dobrze doradzi. I mu uścisnąłem dłoń zawczasu. Także spoko. Jest 23:25. Ja wracam, jeszcze mam spory kawałek przede mną. Dość dużo drogi do pokonania. Czuję już zmęczenie. Rozmawiałem z tym kolesiem, co biegł tu po górach z Islandii, co był. I fajnie spotkać takiego człowieka właśnie, który ma podobne zainteresowania. Ja nie lubię tłumów, ale pojedyncze jednostki lubię bardzo. I najlepiej czuję się właśnie w konwersacjach, na przykład w 4 oczy. A nie lubię takich dużych, znaczy w ogóle nie lubię, jak jest więcej niż ja i ktoś. To już według mnie się robi tłum. I jakoś nie mogę się wtedy ani skupić, ani mi rozmowa nie idzie, ani nic. Nieważne, i tak sobie pogadaliśmy i ja mówię, że też kiedyś biegałem po górach. Tylko to było tam ile? 6-7 lat temu. Mówię, w dobrej formie byłem, a teraz mówię, przytyłem i nie mam formy. No ale kurczę, on taki pozytywny mówi, słuchaj, chodzenie po górach to jest dobry pierwszy krok do powrotu do formy. I mówi, nim się obejrzysz i zobaczysz, że będziesz znów biegał. A poza tym mówi, no nawet przecież dzisiaj, teraz możesz sobie tutaj pobiegać, pozbiegać trochę, popróbować. I tak mnie kolega nowo poznany pozytywnie natchnął. Jak zacząłem schodzić tam ze szczytu, to zacząłem sobie troszkę zbiegać. I nawet nieźle mi szło, ten plecak mi trochę przeszkadzał, bo on jest dość ciężki, bo mam tam dużą zawartość w plecaku i jeszcze wodę. I on jeszcze się majda na boki, czuję się jak kaczka, która kuprem wierci na boki idąc, czy biegnąc. Ja tak samo z tym plecakiem, ale troszkę pozbiegałem, nawet fajnie. Mówię, to trochę czasu zyskam zbiegając. Wszystko by było spoko, gdyby nie to, że tak się zaabsorbowałem z bieganiem, że zamiast w pewnym momencie odbić w prawo, ja poleciałem prosto, tak jak ścieżka prowadziła. Nie myśląc za dużo, bo fajnie się zbiegało. Na szczęście włączyłem sobie śledzenie własnego śladu w zegarku i w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, kurczę, nie pamiętam tego fragmentu, po czym zegarek krzyknął, o, zszedłeś z trasy. I spojrzałem, faktycznie odbiłem gdzieś tam, nie tam gdzie trzeba. No i mnie to wybiło z rytmu i poirytowany zacząłem wracać. Mówię, znowu teraz nadrobiłem niepotrzebnie dystansu sobie, muszę teraz jeszcze wrócić, odrobić. Gdzieś tam zerkając jeszcze w zegarek,
żeby tutaj sprawdzić, czy tą dobrą trasą idę już. Nie spojrzałem pod nogi, zresztą nawet jakbym spojrzał, to pewnie bym nie widział. No, w zaroślach po prostu była okryta dziura. Tutaj te gęste właśnie trawy i te inne są bardzo zdradzieckie i po prostu noga mi wpadła. Na szczęście było miękko, wywaliłem się. To było akurat błoto, więc spoko, więc błoto jest miękkie, więc tylko jak się ubrudziłem. Zrobiłem, ale ty co jeszcze. No ale cieszę się, że nic mi nie jest. Trzeba myśleć pozytywnie. Nic mi się nie stało, nie poobijałem się, nie pozdzierałem, nie złamałem nic, także luz. Idę dalej, nie wiem na którą dotrę do auta. A tu już w ogóle się szarówa taka zrobiła, bo dzień strasznie się skraca teraz. Jeszcze pogoda taka pochmurna, deszczowa. Teraz przestało padać na szczęście. Jest w miarę ciepło, więc spoko. Nie wiem, co tu jeszcze widać. Czy w ogóle mnie widać, czy już mnie nie widać. Ale przed chwilą spotkałem parkę. Szli z dużymi plecakami. I wyglądało to ewidentnie, że szukają miejsca. Znaczy może szukają albo idą do jakiegoś miejsca docelowego, żeby rozbić namiot. Jest godzina już 23:41. Także nie tylko ja tak po nocach funkcjonuję, jeszcze się szwendam. Są też inni. Ten chłopak wyglądał, jakby wracał z wojny po prostu. Ledwo powłóczył nogami. Ta dziewczyna trochę lepiej. A najlepiej z nich wszystkich wyglądał ich pies, który jeszcze ciekawski miał ochotę na jakieś zwiedzanie. A tu już koniec dnia się zbliża. Dochodzę do auta na parkingu. Jestem już naprawdę zmęczony. Jest godzina 0:29. To było życzenie ściętej głowy, żeby zdążyć przed północą. A jeszcze godzina jazdy. Na szczęście jest na tyle widno, że dało radę iść bez czołówki. Ani bez żadnego światła. Dobra, wsiadam i jadę.